Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Przed nami kolejna porcja premier. Tym razem przyjrzymy się grom RPG nadchodzącym do nas w przyszłym roku. W tym materiale skupiłem się na 30 w mojej ocenie najciekawszych pozycjach. Zapraszam. Exodus, czyli nadchodzące kosmiczne RPG, dla wielu jawi się jako spadkobierca serii Mass Effect. Szczególnie, że pracują nad nim weterani niegdyś, tworzący dla BioWare, a po premierze ostatniego Dragon Age'a część fanów nie pokłada zbyt dużych nadziei w powstającej aktualnie 5. części kosmicznego cyklu. Exodus roztacza przed nami wizję przyszłości, w której ludzkość musiała uciekać z umierającej Ziemi, szukając schronienia w niegościnnej galaktyce. Największym zagrożeniem są dla niej tzw. niebianie, w istocie będący ludźmi, których od przybyszów z Ziemi dzieli 25 000 lat rozwoju. Taki stan rzeczy jest spowodowany zjawiskiem dylatacji czasu, które odgrywa kluczową rolę zarówno w samej opowieści, jak i w trakcie rozgrywki. Podczas zabawy wcielamy się w postać imieniem June, która jako tzw. podróżnik musi wykraść broń należącą do arcywrogów ludzkości i wykorzystać ją przeciwko nim. W Exodus powinniśmy móc zagrać już w przyszłym roku. Tytuł zmierza na PC-ty i najnowsze konsole. Podczas tegorocznych targów Gamescom krakowskie studio One More Level, znane m.in. z serii Ghost Runner, zaprezentowało światu zwiastun ich najnowszej produkcji zatytułowanej Valor Mortis. To pierwszoosobowa gra akcji, w której wcielamy się w nieumarłego żołnierza armii Napoleona, Williama. Powstały z martwych żołdak budzi się w alternatywnej wersji XIX-wiecznej Europy, zmagającej się z tajemniczą zarazą. Protagonista zyskuje też szereg nadnaturalnych mocy, które przydadzą się podczas niełatwych potyczek. System walki opiera się na parowaniu, unikach i efektownych ciosach kończących, a w trakcie zabawy zdobędziemy i rozbudujemy zdolności dzięki systemowi rozwoju postaci. Tłem akcji będą spustoszone przez wojnę europejskie krajobrazy, zwłaszcza front wschodni, któremu nie można odmówić mrocznego, ale i urzekająco fantastycznego klimatu. Valor Mortis powstaje na Unreal Engine 5 i trafi na PC oraz najnowsze konsole już w przyszłym roku. Jakiś czas temu mogliśmy zobaczyć pierwszy zwiastun gry Lulan The Cursed Sand. Tytuł powstaje na PS5 i PC, co oznacza, że Sony zadbało przynajmniej o czasową ekskluzywność. Akcja Lulan The Cursed Sand przeniesie nas na starożytny jedwabny szlak do utraconego królestwa Lulan. Wcielimy się w szkieletowego wojownika znanego jako Cursed Sand, który włada mocą piasku. Jego celem jest odnalezienie ukochanej księżniczki, a jednocześnie stawienie czoła potężnym przeciwnikom i odwiecznym klątwom. Protagonista dysponuje dwoma formami walki. W Sand Form jego ciało otacza złoty piasek, tworząc wojownika władającego mocą natury. Z kolei w Bone Form, gdy wojownik uwalnia energię piasku i formuje z niej potężne ostrze, staje się bezlitosnym zabójcą stworzonym do walki z wieloma przeciwnikami jednocześnie. W trakcie wyprawy bohater zmierzy się z rodem królewskim Lulan, który reprezentuje potęgę słońca, a także z mroźnymi pająkami z zachodnich krain i innymi pradawnymi stworzeniami. Twórcy to 16-osobowy zespół złożony z weteranów takich miejsc jak Santa Monica Studio, From Software i Platinum Games. Chcą połączyć klasyczne zręcznościowe walki w stylu arcade z nowoczesnymi mechanikami i wyjątkową oprawą graficzną. Kamera izometryczna przypomina złote czasy gier akcji, ale jednocześnie pozwala w pełni docenić fantastyczne pejzaże pustynnych krain, rzek z piasku i starożytnych świątyń. Od premiery ostatniej odsłony serii nie ominęło już kilka lat, jednak podczas czerwcowego pokazu State of Play firma Koei Tecmo oficjalnie zapowiedziała grę Nioh 3, która zadebiutuje w przyszłym roku na PC i PS5. Produkcja przenosi nas do uniwersum fantasy inspirowanym feudalną Japonią. Nowością w serii jest otwarty charakter świata gry. Przeklętą krainę możemy swobodnie przemierzać, wcielając się w postać wojownika walczącego z yokai, czyli duchami i innymi istotami rodem z japońskiego folkloru. Drugą nowością wprowadzoną w Nioh 3 są dwa style walki. Postawa samuraja przywodzi na myśl styl z poprzednich części serii, przy czym wzbogacono ją o nowe akcje. Postawa ninja natomiast jest przeznaczona dla miłośników szybkich i zwinnych postaci, dla których wykonywanie uników i akcje powietrzne są ważniejsze niż siła ataków. W Nioh 3 można grać w pojedynkę lub w trybie multiplayer przez internet. Gra pozwala nam pomagać, a także prosić innych graczy o pomoc. Zero Parades for Dead Spies to druga gra RPG stworzona przez studia ZAUM, znane z bestsellerowego Disco Elysium. Debiut produkcji przewidziano na przyszły rok zarówno na PC-tach, jak i konsoli PS5.
Warto dodać, że Zero Parades to pozycja o tematyce szpiegowskiej, swoją rozgrywką przypominająca to, co znamy właśnie z Disco Elysium. Sporo tutaj rozmów z postaciami niezależnymi, dokonywania wyborów, a także liczenia się z ich konsekwencjami. W grze trafiamy do świata napędzanego przez konflikty rywalizujących ze sobą potęg walczących o władzę kulturową i ideologiczną. Główną bohaterką gry jest Herschel Wilk, znana też jako Cascade. Protagonistka to tzw. operant, czyli specjalny typ agenta. Po 5 latach od poprowadzenia swojego zespołu w otchłań wciąż zmaga się ze wspomnieniami porażki. Kiedy zostaje jej przydzielona tajemnicza sprawa, dostrzega w niej szansę na przynajmniej częściowe odkupienie. Phantom Blade Zero to gra RPG akcji osadzona w fantastycznym uniwersum łączącym elementy mitologii chińskiej, steampunku, okultyzmu i kung fu. W produkcji chińskiego studia S-Game wcielamy się w elitarnego zabójcę imieniem Soul, który musi rozwikłać wielką intrygę, nim jego czas dobiegnie końca. Omawiany tytuł zmierza na PC-ty i konsole PS5. W Phantom Blade Zero akcję oglądamy z perspektywy trzeciej osoby. Przygoda wiedzie nas przez szereg rozległych lokacji o otwartej strukturze. Przemierzając je, realizujemy zadania główne i poboczne. Bardzo często przychodzi nam stawać do walki. Starcia są niezwykle dynamiczne, a wrogów eliminujemy robiąc użytek z broni białej i rozmaitych umiejętności bojowych. Oprócz szeregowych przeciwników na naszej drodze co rusz stają znacznie potężniejsi bossowie. W miarę postępów rozwijamy postać, odblokowując nowe zdolności oraz zdobywając coraz lepsze wyposażenie, jak broń, zbroje czy artefakty. Jak twierdzą sami deweloperzy, przy produkcji Phantom Blade Zero wzorowali się na filmach akcji z Hongkongu, m.in. z Bruce'em Lee w roli głównej. The Secret of Whipstone od Talesword Game Studio to ręcznie naszkicowany list miłosny do klasycznych gier typu Dungeon Crawler. Gracz wciela się w zwykłego mieszkańca podupadającej wioski Whipstone, która zostaje nawiedzona przez pradawne zło. Zadaniem gracza jest położyć temu kres, w związku z czym pozostaje nam zebrać drużynę i przygotować się na niezapomnianą przygodę RPG. Cechą wyróżniającą The Secret of Whipstone jest oczywiście styl. Zainspirowana grafikami z wczesnych podręczników Dungeons & Dragons, przygoda rozgrywa się w czarno-białym świecie, który nawiązuje do przesadnie stylizowanej komiksowej grafiki, która zdefiniowała początki gatunku RPG. Pomijając wygląd, Whipstone korzysta z tradycyjnego systemu rzutu kością, podobnego do tego, który mogliśmy zobaczyć w grach takich jak Baldur's Gate 3. Za każdym razem, gdy natkniemy się na pułapkę, wejdziemy po skrzypiących schodach czy zaangażujemy się w walkę, to kostki decydują o naszym losie. Podobnie jest oczywiście z walką, która odbywa się w systemie turowym. Nasza drużyna składać się będzie z maksymalnie 6 do 8 NPC-ów. Gra ma być trudna, chociaż demo, które wciąż możecie przetestować na Steamie, jeszcze na to nie wskazuje. Mortal Shell 2 to gra RPG akcji typu Souls-like i zarazem kontynuacja tylko poprawnej pozycji z 2020 roku. Produkcja została opracowana przez studio Cold Symmetry, autorów pierwszej odsłony cyklu. Debiut dwójki zaplanowano na przyszły rok na PC-tach i najnowszych konsolach. W grze powinniśmy ujrzeć język polski w formie napisów. Na tle pierwszej części serii opisywany tytuł wyróżniają 3 elementy. Pierwszym z nich jest kompaktowy, otwarty świat, który możemy swobodnie przemierzać. Znajdziemy w nim m.in. opuszczone świątynie zapomnianych bogów, mroczne lasy oraz posępne lodowe mogiły. Jego dopełnieniem jest kilkadziesiąt rozpościerających się pod nim lochów. Drugim elementem wyróżniającym tę pozycję na tle poprzedniczki, a także znakomitej większości innych Souls-like'ów jest brak wskaźnika wytrzymałości. Zwiększyło to dynamikę walki i poszerzyło wachlarz naszych możliwości, jednocześnie sprawiając, że bardziej niż wcześniej liczy się tu nasza zręczność oraz refleks. Rezygnacja z paska kondycji pociągnęła za sobą jeszcze jedną nowość, jaką jest wprowadzenie systemu przełamywania postawy przeciwnika. Za jego sprawą możemy wytrącać wroga z równowagi, czyniąc go bardziej podatnym na nasze ataki. Studio Overhype znane jest przede wszystkim z bardzo wymagającej gry RPG Battle Brothers. 5 lutego przyszłego roku ich najnowsza produkcja zatytułowana Menace powinna zadebiutować wyłącznie na PC-tach. Menace to taktyczna RPG osadzone w mrocznym świecie science fiction. Dowodzony przez gracza Corpus Marines Republiki dociera do odciętego od światów rdzenia układu planetarnego Wayback, aby zaprowadzić w nim prawo i porządek. Niespodziewanie oddział natrafia na nowe, dziwaczne zagrożenie. Jak zapowiadają twórcy, gra ma być znacznie mniej frustrująca niż Battle Brothers, a jej zasady mają być prostsze do opanowania. Nie znaczy to jednak, że Menace nie będzie wymagające. Tutaj również jeden błąd będzie mógł doprowadzić do śmierci całego oddziału.
W Menes dostaniemy bohaterów z własnymi imionami i bogatymi osobowościami, a między różnymi wojownikami tworzyć się będą skomplikowane relacje w zależności od naszych decyzji. Jednocześnie galeria postaci będzie bardzo obszerna, pod tym względem autorzy wzorowali się na serii Jagged Alliance. Gra zaoferuje dużą swobodę wyboru misji, kształtowania relacji z różnymi frakcjami, jednocześnie ma oferować główną linię fabularną z wyraźnym finałem. Autorzy pilnują jednak tego, aby historia była mocno elastyczna, a misje generowane będą proceduralnie, więc nie musimy się obawiać, że podczas ponownego przechodzenia gry natrafimy na te same wyzwania. Menes, podobnie jak miało to miejsce w Battle Brothers, ma pozwolić wielu graczom na spędzenie w grze setek godzin. Titan Quest II zadebiutował we wczesnym dostępie 1 sierpnia bieżącego roku. Gra z miejsca osiągnęła sukces, sprzedając się w ciągu pierwszych 3 dni w ilości przekraczającej 300 000 egzemplarzy. Co ważne, tytuł zbiera też bardzo pozytywne opinie na platformie Steam. Warto zaznaczyć, że twórcy pracują w pocie czoła nad rozwojem gry, której debiut w pełnej wersji przewidziano na przyszły rok. 30 września ukazała się pierwsza duża aktualizacja i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w ręce graczy trafił nowy rozdział historii, a wraz z nim nieznane wcześniej lokacje, przeciwnicy, a także kolejne umiejętności do zdobycia. Jeśli zaś chodzi o kolejne plany twórców na bieżący rok, to oficjalny harmonogram wspomina o nowej klasie postaci oraz rozbudowanym kreatorze herosów. W 2026 roku do gry trafią kolejne rozdziały, klasy, potwory, bossowie, a także dodatkowe wersje językowe, w tym być może i polska. Crimson Desert to jedna z tych produkcji, na które wielu graczy czeka od momentu zapowiedzi. Dzieło południowo-koreańskiego Pearl Abyss miało zadebiutować jeszcze w tym roku, jednak deweloperzy poinformowali o jego opóźnieniu o 1 kwartał. Na dzień dzisiejszy znamy już potwierdzoną datę premiery i jest nią 19 marca przyszłego roku. Debiut przewidziano na PC-tach i najnowszych konsolach. Crimson Desert można opisać jako przygodową grę akcji z elementami RPG osadzoną w otwartym świecie. Choć początkowo projekt powstawał jako gra MMORPG z rozbudowaną kampanią, osadzoną w uniwersum wcześniejszego dzieła tego zespołu Black Desert Online, z czasem rozwinął się na tyle, że stał się w pełni samodzielnym tworem. Podczas sierpniowego pokazu THQ Nordic Digital Showcase doczekaliśmy się świeżego zwiastuna Gothic Remake. Co prawda materiał nie zdradza dokładnej daty premiery gry, ale ujawnia, że jej debiut planowany jest na początek 2026 roku. Z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że chodzi o okolice połowy marca, kiedy to wypada 25. rocznica premiery pierwszego Gotika. Dodam jeszcze w tym miejscu, że omawiany tytuł zmierza na PC-ty i najnowsze konsole. W produkcji przewidziano też pełny polski dubbing. Niewtajemniczonym przypomnę, że Gothic Remake zabiera nas do fantastycznego królestwa Myrtana, którego władca Robert II utworzył na wyspie Korinis kolonię karną. Wysłani tam skazańcy muszą ciężko pracować przy wydobyciu rudy w górniczej dolinie. By uniemożliwić więźniom ucieczkę, magowie stworzyli barierę przenikalną jedynie z zewnątrz. Zaklęcie wymknęło się jednak spod kontroli, przez co ostatecznie kopuła otoczyła cały obszar górniczej doliny, wiążąc zarówno skazańców pilnujących ich strażników, jak i samych magów oraz oczające się w krainie zło. Gracze wcielają się w bezimiennego więźnia, który dopiero co trafił do kolonii. Wkrótce okazuje się, że nasz protagonista został stworzony do znacznie większych czynów niż praca w kopalni. Warhammer 40,000 Dark Heresy zostało zapowiedziane w maju tego roku. Tytuł powinien trafić na PC-ty i najnowsze konsole prawdopodobnie w 2026. Za Dark Heresy ponownie odpowiedzialni są weterani gatunku, którzy wypuścili na rynek m.in. serię Pathfinder czy osadzonego w podobnych klimatach Rogue Tradera, czyli studio All Cat Games. W Warhammer 40,000 Dark Heresy wcielimy się w akolitę Inkwizycji, który będzie odpowiadał za badanie i zwalczanie herezji w sektorze Kalixis. Głównym celem gracza jest więc ochrona Imperium przed zagrożeniami z wielu stron, heretykami, mutantami, plugastwem Zinosu czy siłami Noctis Aeterna. Jako że Dark Heresy tworzy studio, które pracowało nad grą Rogue Trader, założenia rozgrywki będą zbliżone do tych obecnych w poprzedniej produkcji. Tytuł ma być jednak bardziej dopracowany i mniej zabugowany na premierę i jak twierdzą twórcy, w zasadzie każdy element jest tworzony od podstaw. Fabuła sama w sobie będzie o nieco mniejszej skali, ale zespół nadrobi to nie tylko projektami poziomów i systemem walki. Rzecz jasna pojawią się także romanse, na których brak narzekały osoby zaznajomione z Rogue Traderem. Smaczku grze nada system dochodzeń, przesłuchiwanie świadków, szukanie i łączenie dowodów oraz zeznań w całość, by odkryć ukrytych heretyków zagrażających Imperium.
Na tegoroczny Gamescom firma CI Games przybyła, aby zaprezentować Lords of the Fallen 2 i jak mogliśmy się dowiedzieć, sequel do tego całkiem udanego Souls-like'a ma być jeszcze mroczniejszy i brutalniejszy niż poprzednik. Akcja drugiej części rozgrywa się co najmniej 100 lat po wydarzeniach z jedynki w tym samym mrocznym i przepełnionym okultyzmem świecie. Gracze ponownie wcielą się w mrocznego krzyżowca i stawią czoła hordom piekielnych potworności. Podstawowe założenia rozgrywki pozostają oczywiście niezmienione. Mamy do czynienia z wymagającą produkcją z gatunku Souls-like, w której nawet starcia ze standardowymi przeciwnikami prędko skończą się śmiercią protagonisty. Lords of the Fallen 2 zmierza na PC-ty i najnowsze konsole. Premiera została zaplanowana na przyszły rok, ale nie poznaliśmy jeszcze konkretnego terminu. Wiemy za to, że tytuł powstaje na silniku Unreal Engine 5, a deweloperom ze studia Hexworks zależy na tym, aby uniknąć problemów technicznych, z jakimi mierzyła się pierwsza część. Podczas czerwcowego pokazu Summer Game Fest jedną z zapowiedzianych pozycji była gra Chronicles Medieval. Gra zmierza wyłącznie na PC i będzie sprzedawana na Steamie, najpierw w ramach wczesnego dostępu. W przyszłości możliwe są także wersje konsolowe. Gra ma być wielkim, średniowiecznym sandboxem RPG przypominającym w ogólnych założeniach serię Mount & Blade. Gracze stworzą własną postać, a następnie pokierują jej życiem w średniowiecznej Europie. Kluczową rolę w rozgrywce pełnić będą bitwy. Nasz bohater weźmie w nich udział osobiście, ale konieczne okaże się też werbowanie i szkolenie własnej armii, jak również wydawanie jej rozkazów podczas potyczek. Ponadto istotną rolę odegra dyplomacja. Dodam jeszcze, że w omawiany tytuł powinniśmy zagrać wraz z polskimi napisami. Fable jest rebootem kultowej serii gier RPG akcji zapoczątkowanej w 2004 roku. Tytuł został opracowany przez studio Playground Games, mające w swoim portfolio bestsellerowy cykl Forza Horizon. Gra powinna zadebiutować na rynku w przyszłym roku, jednak coraz częściej docierają do mnie informacje, że premiera może opóźnić się nawet o kolejny rok. Tak czy inaczej, platformy docelowe na dziś pozostają takie same, czyli mamy tutaj PC-ty i najnowsze Xboxy. Od dnia premiery tytuł powinien być również dostępny w ramach abonamentu Game Pass. Fable to trzecioosobowa gra RPG akcji, w której trafiamy do Albionu, czyli fantastycznej, baśniowej krainy, a w trakcie rozgrywki kierujemy postacią, która musi zmierzyć się z mrocznym zagrożeniem. Po drodze przyjdzie nam zapracować na swoją reputację oraz dokonywać wyborów, które będą rzutować zarówno na nasze dalsze losy, jak i na przyszłość całej krainy. Niezależne polskie studio Virtual Alchemy już ponad rok temu zapowiedziało średniowieczne Band of Crusaders na PC. To taktyczna gra RPG z elementami strategicznymi w rzucie izometrycznym, przenosząca nas do alternatywnej wersji średniowiecznej Europy opanowanej przez demony. W grze poprowadzimy oddział krzyżowców, którzy wypowiadają wojnę piekielnym zastępom. W tym celu zbierzemy drużynę składającą się z maksymalnie 20 rycerzy. Ich umiejętności rozwiniemy w obozie, który także w miarę postępów rozbudujemy. Wszelkie potyczki rozgrywają się w czasie rzeczywistym z opcją silnego spowolnienia czasu, pozwalającą nam w spokoju wydawać rozkazy poszczególnym jednostkom. Musimy dokładnie planować wszelkie akcje, gdyż śmierć danego krzyżowca ma tu charakter permanentny. Na drodze rycerzy stają przede wszystkim wszelkiej maści potwory, dla których źródłem inspiracji były motywy biblijne oraz europejski folklor. Ponadto krzyżowcom przychodzi mierzyć się z heretykami i innymi wrogo nastawionymi ludźmi. W przyszłym roku na rynek powinien trafić nowy hack and slash Crystal Fall, którego twórcy określają jako ukochane dziecko Diablo 2 i Path of Exile. Steampunkowy świat produkcji ma zapewnić graczom wiele godzin darmowej zabawy, ponieważ będzie to gra dystrybuowana w modelu free-to-play. Podczas rozgrywki wcielimy się w hybrydę człowieka i zwierzęcia, którą wyhodowała w lochach pewna potężna organizacja. Przemierzając proceduralnie generowane dungeony zniszczone przez asteroidę, będziemy musieli szukać cennych surowców pozwalających zwiększyć siłę bohatera, co z kolei umożliwi pokonywanie coraz to mocniejszych przeciwników. Tytuł ma oferować rozbudowane drzewka umiejętności, także generowane proceduralnie oraz 3 klasy postaci: artylerzystę w formie lisa, rycerza, czyli lwa oraz technomancera, czyli wronę. Dzięki stopniowemu odblokowywaniu talentów i umieszczaniu ich w osobnych drzewkach wyszukamy również nasz ulubiony styl gry. Crystal Fall będzie zawierało zarówno tryb single player, jak i multiplayer. Odpowiedzialne za projekt studio Cold River Games po premierze ma dostarczać świeżą, sezonową zawartość. Składające się z zaledwie 10 osób niemieckie studio Paraglacial pokazało światu grę, która zapowiada się niezwykle ambitnie.
Fate Keeper to liniowe, imponujące wizualnie RPG z dużym naciskiem na satysfakcjonującą walkę wręcz, które stylistyką przypomina kultowe Dark Messiah of Might and Magic. Główny bohater będzie musiał obronić swój lud przed różnorakim plugastwem wychodzącym z głębin ziemi, m.in. orkami i krwiożerczymi bestiami. Twórcy obiecują, że w kontekście walki wachlarz ciosów i możliwości wykracza daleko poza standardowy zestaw szybkich i silnych ataków, a kluczowe będzie odczytywanie ruchów przeciwników. Nie zabraknie rozczłonkowania i efektownych finisherów. Bohater może także korzystać z magii. Podstawowy ruch to odepchnięcie wrogów czymś w rodzaju telekinezy, ale twórcy zapowiadają też możliwość kontrolowania mocy ognia czy lodu, a także rozbudowane interakcje między tymi żywiołami. Co ciekawe, nie zabraknie też zagadek. Jeśli chodzi o elementy RPG, będzie ekran z wyposażeniem postaci, z wieloma slotami do wypełniania ekwipunkiem, mnóstwo liczb, statystyk i atrybutów oraz drzewko rozwoju. Podczas tegorocznego pokazu Future Games Show zapowiedziano The Expanse Osiris Reborn. Gra zapowiada się o tyle dobrze, że budzi skojarzenia z serią Mass Effect, a za jej stworzenie odpowiada studio Owlcat, znane m.in. z Pathfinder Wrath of the Righteous. Osiris Reborn to RPG akcji osadzone w uniwersum The Expanse. Akcja gry będzie działa się podczas wydarzeń z pierwszych dwóch książek, czyli dla fanów serialu pierwszego, drugiego i połowy trzeciego sezonu. Spotkamy tu znajome twarze, a także odwiedzimy znane miejsca. W grze nie znajdziemy tradycyjnego systemu klas, ale różne style gry oferujące większą swobodę i będące częściowo zdefiniowane podczas tworzenia postaci. Co ciekawe, kreując naszego bohatera, tak naprawdę stworzymy dwie postacie naraz. Druga będzie naszym bliźniakiem, który ma funkcjonować jako pierwszy kompan. Owlcat stawia zresztą bardzo duży nacisk na towarzyszy, nawet większy niż we wcześniejszych tytułach studia. Posiadają oni swoje osobowości, cele i historie. Nie zabraknie również opcji romansu. Na misję będziemy mogli zabrać ze sobą dwie postacie, a reszta pomoże nam ze statku. Gra nie pozwoli na zmianę ich archetypów, ale będziemy mogli dostosować ich umiejętności do naszego stylu rozgrywki. Produkcja zaoferuje wolność w odgrywaniu swojej postaci i pod tym kątem ma być podobna do serii Mass Effect. Pozwoli nam zostać dobrym Samarytaninem lub praktycznym, chciwym pragmatykiem. Osiris Reborn posiadać będzie półotwarty świat, którego centralnym hubem jest Ceres. To tam spotkamy sporą część postaci. Sama historia nie będzie liniowa i pozwoli nam odwiedzać różne lokacje w dowolnej kolejności. Od jakiegoś czasu krążyły pogłoski, jakoby studio Game Freak wreszcie zamierzało pokazać światu coś innego niż kolejna gra z Pokémonami. Plotki te potwierdziły się podczas jednego z tegorocznych wydarzeń Xbox Games Showcase, w trakcie którego zaprezentowano zwiastun rozgrywki Beast of Reincarnation. Będzie to RPG akcji z realistyczną grafiką, w którym pokierujemy Emmą, wojowniczką dzierżącą katanę, której przeznaczone jest pokonać tytułową bestię reinkarnacji z pomocą psiego towarzysza. Akcję osadzono w postapokaliptycznej przyszłości 4026 roku, w którym ludzkości grozi wymarcie. Beast of Reincarnation zmierza na PC-ty i najnowsze konsole. Od dnia premiery ma być również dostępny w usłudze Game Pass. Premierę wyznaczono na przyszły rok. Już od bardzo dawna nic nie słychać o dobrze zapowiadającym się projekcie Dungeons of the Amber Griffin. Pierwszy raz o tej grze mogliśmy usłyszeć latem 2022 roku i od tego czasu produkcja doczekała się chociażby przesiadki na Unreal Engine 5. Mówimy tutaj o grze typu Dungeon Crawler, zrealizowanej w oldschoolowym stylu i budzącej skojarzenia m.in. z takimi grami jak Dungeon Master czy Legend of Grimrock. Debiut tytułu powstającego w polskim zespole Frozen Gem Studio przewidziano na przyszły rok wyłącznie na PC-tach. Dungeons of the Amber Griffin zabiera nas w podróż do świata mistycznych kaszub inspirowanego wierzeniami dawnych Pomorzan. Podczas zabawy przejmujemy kontrolę nad drużyną bohaterów, którzy marząc o sławie i bogactwie przemierzają krainę w poszukiwaniu ukrytej przez Gryfa bryły bursztynu, niejako przy okazji pomagając kaszubom w przywróceniu na ich ziemiach dawnego ładu i porządku. Lost Helden to gra typu JRPG wyprodukowana i wydana przez Artisan Studios. Tytuł ukaże się w przyszłym roku na PC oraz konsolach PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS i Nintendo Switch. Fabuła toczy się wokół grzechu i odkrywania samego siebie. Zgodnie z religią Unio mieszkańcy Ery żyją spętani jednym z 7 grzechów głównych. Tym, którzy oprą się swoim popędom, obiecana jest wieczność w świętej krainie Helden, lecz tych, którzy ulegną, czeka los gorszy niż śmierć.
Gracz trafia do tej krainy w momencie narodzin dwójki bliźniąt. Rytuał wiązania kończy się niepowodzeniem, pozostawiając Seifela bezgrzesznym, a Leta związanym z wszystkimi 7 grzechami. Niemowlęta zostają ukryte w świątyni Unio, gdzie mają zostać wychowane na arkonów, obrońców wiary. Lata później Let ucieka, pragnąc stawić czoła swemu wyjątkowemu brzemieniu. Seifel musi opuścić bezpieczną świątynię, aby go odnaleźć i zostaje wciągnięty w świat potworów, buntowników i niebiańskiej konspiracji. Na przyszły rok zaplanowano debiut gry Gods, Death and Reapers. To hybryda RPG akcji typu hack and slash i gry ekstrakcyjnej od Wolcen Studio autorów Wolcen Lords of Mayhem. Tytuł w pierwszej kolejności zadebiutuje na PC-tach, początkowo w formie wczesnego dostępu. Gra przenosi nas do postapokaliptycznego uniwersum fantasy. Akcję oglądamy w widoku izometrycznym. Przemierzając lokacje, zajmujemy się głównie realizacją zadań oraz walką z przeciwnikami. W miarę postępów rozwijamy postacie i gromadzimy coraz lepsze wyposażenie. Wzorem gier ekstrakcyjnych, nie chcąc stracić łupów zdobytych podczas danej wyprawy, po jej zakończeniu musimy dotrzeć w jednym kawałku do wyjścia z lokacji. Naszą bazę wypadową stanowi ukryta forteca, do której trafiamy pomiędzy kolejnymi ekskapadami. Wizyty w twierdzy to okazja nie tylko do wprowadzenia w niej ulepszeń, lecz również do wymiany ekwipunku i pozbycia się niepotrzebnych przedmiotów, a także przygotowania się na nadchodzące wyzwania. Shadow of the Road to polska taktyczna gra RPG z widokiem izometrycznym i turowym systemem walki. Za jej produkcję odpowiada rodzime studio Another Angel Game, a wydaniem zajęła się firma All Cat Games. Omawiana pozycja powinna zadebiutować w przyszłym roku wyłącznie na PC-tach. Shadow of the Road zabiera nas do steampunkowej wersji Japonii z 1868 roku. Siły szoguna Tokugawy muszą zmierzyć się z liczniejszą i bardziej zaawansowaną technologicznie armią cesarza Mutsuhito, dodatkowo wspieraną przez brytyjską kompanię wschodnio-nippońską. Ponadto na polach bitew walczą zarówno ludzie, jak i potężne maszyny parowe oraz yokai, duchy, demony i inne maszkary rodem z japońskiego folkloru. W trakcie rozgrywki przejmujemy kontrolę nad Satoru i Akirą, roninami, którzy na zlecenie osobistego mistrza szpiegów Tokugawy muszą zapewnić bezpieczeństwo chłopcu obdarzonemu nadnaturalnymi mocami. Przemierzając rozdarte konfliktem państwo, protagoniści zbierają drużynę, mierzą się z niezliczonymi niebezpieczeństwami, a także próbują odzyskać honor. W czerwcu ubiegłego roku po raz pierwszy udostępniono zwiastun Alcaest. To pierwszoosobowe RPG akcji z elementami Immersive Sima. Tytuł został opracowany przez niewielki, niezależny zespół Push On. Jak nie trudno się domyślić, oglądając zwiastun, głównym źródłem inspiracji dla autorów były takie gry jak Dark Messiah of Might and Magic czy Dishonored. Akcję gry Alcaest osadzono w ponurym świecie fantasy wzorowanym na średniowieczu i rozdartym konfliktem pomiędzy 3 największymi rodami. W trakcie rozgrywki trafiamy do królestwa Kadanor i wcielamy się w najmłodszego syna pomniejszego władcy. Protagonista zyskuje okazję, by dowieść swej wartości, gdy zostaje oddelegowany do zbadania sprawy tajemniczych ataków goblinów na granicy hrabstwa. Solasta 2 zadebiutuje w ramach wczesnego dostępu na PC już w przyszłym roku. Jest to druga część zapoczątkowanej w 2021 roku serii turowych RPGów. Podobnie jak pierwsza odsłona cyklu, gra została opracowana przez niezależne studio Tactical Adventures i oparte na zasadach 5. edycji systemu Dungeons & Dragons. Akcja gry Solasta 2 toczy się dekady po wydarzeniach przedstawionych w pierwowzorze. Produkcja zabiera nas na fantastyczny kontynent Neokos, gdzie nasza drużyna trafia w poszukiwaniu swego rodzinnego dziedzictwa. Na miejscu okazuje się, że krainie zagraża tajemniczy, starożytny Shadwin. Od tej pory nasze poczynania i decyzje wpłyną na to, jak potoczą się dalsze losy zarówno samych herosów, jak i całego Neokosu. Myślę, że wielu z Was czeka na The Blood of Dawnwalker. Premierę tej gry przewidziano na przyszły rok, a platformy docelowe to PC i najnowsze konsole. Według zapewnień twórców w grze powinien pojawić się pełny polski dubbing. The Blood of Dawnwalker jest grą RPG od polskiego studia Rebel Wolves. Zespół ten jest współfinansowany przez chiński koncern NetEase, natomiast wydaniem omawianego dzieła zajęło się Bandai Namco Entertainment. The Blood of Dawnwalker przenosi nas do alternatywnej, fantastycznej wersji Europy z połowy XIV wieku, a dokładnie do mieszczącej się w Karpatach fikcyjnej Doliny Sangora. Po tym jak przetoczyła się przez nią fala nieszczęść, wkroczyło do niej jeszcze jedno zagrożenie – wampiry dowodzone przez krwiopijcę imieniem Brensis. Celem jakim przyświeca jest obalenie feudałów i zdobycie wolności oraz władzy. Głównym bohaterem gry jest Cohen, młody mężczyzna przemieniony w tytułowego Dawnwalkera.
Jako istota żyjąca niejako w zawieszeniu pomiędzy królestwami dnia i nocy, protagonista nie jest ani człowiekiem w pełnym znaczeniu tego słowa, ani 100% wampirem. Cohen ma 30 dni i 30 nocy na uratowanie swojej rodziny z niewoli wampirów, a to, czy próbując tego dokonać poświęci swą ludzką naturę na rzecz przeklętych mocy i głodu krwi, zależy od naszych poczynań oraz dokonywanych przez nas wyborów. W założeniach opisywany tytuł stanowi pierwszą część większej sagi. Na przyszły rok wyłącznie na PC-ty zaplanowano debiut gry Pathfinder Abomination Vaults. To RPG akcji typu hack and slash osadzony w uniwersum fantasy z Pathfinder Role Playing Game. Abomination Vaults zabiera nas w podróż do fantastycznego świata. Historia opowiedziana w grze koncentruje się na wzniesionej przez złowrogą Belkorę Harówek z twierdzy Gauntlet, której serce stanowiła magiczna latarnia. Choć wieki temu jej konstruktorka została pokonana przez grupę śmiałków, a sama budowla została zniszczona, w rozpościerających się pod nią podziemiach Belkora stopniowo odzyskiwała dawną moc, gromadząc wokół siebie armię kultystów i rozmaitych maszkar. Po 5 wiekach światło latarni zabłysło na nowo, co zwiastowało rychły powrót Belkory. Chcąc temu zapobiec, nowi bohaterowie muszą zapuścić się do tuneli, by raz jeszcze stawić jej czoła, tym razem pokonując ją na dobre. Pathfinder Abomination Vaults można grać w pojedynkę, jednak tytuł rozwija skrzydła dopiero w trybie kooperacji dla maksymalnie 4 osób. Po ukończeniu kampanii możemy rozpocząć ją raz jeszcze w trybie nowej gry plus. Podczas sierpniowego pokazu THQ Nordic Digital Showcase zaprezentowano pierwszy pełnoprawny trailer z Darksiders 4. Jest to 4. główna część serii przygodowych gier akcji z elementami RPG, w których wcielamy się w jeźdźców apokalipsy. Debiut najnowszej odsłony przewidziano na przyszły rok zarówno na PC-tach, jak i najnowszych konsolach. Produkcje spod tego szyldu przenoszą nas do postapokaliptycznego świata, a na przestrzeni kolejnych przygód wcielamy się w poszczególnych jeźdźców apokalipsy, czyli wojnę, śmierć, furię czy waśń. Pierwszy pełnoprawny zwiastun Darksiders 4 ujawnił, że w opisywanej produkcji pojawią się wszystkie 4 postacie. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!